Jest szansa na umowę gazową Polska-Ukraina. Niemcy dalej nie chcą derusyfikacji rafinerii Szwed. Sojusz USA-Korea to szansa na powrót atomu w Koninie. Jest 22 sierpnia 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Gaz z Polski na Ukrainę na pochybel Rosji popłynie. Polska i Ukraina mogą niebawem zawrzeć umowę długoterminową na dostawy gazu nad Dniepr, która pozwoli uzupełnić braki powstałe w wyniku ataków Rosji. 22 sierpnia w Warszawie odbędą się rozmowy Orlen-Naftogaz na temat możliwej umowy długoterminowej na dostawy gazu z Polski na Ukrainę. Podcast Energy Drink uzyskał te informacje od prezesa Ireneusza Fonfary. Jutro jest w Warszawie prezes Naftogazu i będziemy o tym rozmawiać z udziałem ministra energii, przyznał prezes Orlenu, zapytany przez podcast Energy Drink podczas konferencji poświęconej wynikom jego spółki z drugiej połowy 2025 roku. Należy w tym kontekście przypomnieć, że Ukraina ma problem z zaopatrzeniem się w gaz ze względu na działania wojenne Rosji. Przekreśliły one plany z przeszłości uczynienia rynku ukraińskiego niezależnym od importu tego paliwa. Prawda jest taka, że Ukraina pozostanie importerem gazu przez następne 8 do 10 lat, pisze Serhii Makogon, były prezes operatora sieci przesyłowej gazu OGTS-UA, obecnie analityk rynku energii. Uzupełnienie zapasów gazu jest szczególnie istotne przed sezonem grzewczym. Magazyny ukraińskie są obecnie zapełnione w około 20%, to oznacza około 2 miliardów metrów sześciennych. Ukraina potrzebuje według GMK Center od 4 do 5,5 miliarda metrów sześciennych, a zakontraktowała 2,9 miliardów. Oznacza to, że może potrzebować od 1,1 do 2,6 miliardów metrów sześciennych dostaw. Jeżeli będzie tak cyklicznie, pojawi się przesłanka do zawarcia umów długoterminowych. Prezes Orlenu podał, że w pierwszym półroczu 2025 roku jego spółka wysłała na Ukrainę 430 milionów metrów sześciennych. Dostawy odbywają się na mocy cyklicznych, ale małych kontraktów pozwalających na dostawę LNG z gazoportów w Polsce oraz na Litwie, w których ta firma ma zarezerwowaną przepustowość. Polski operator Gaz-System przedłużył w czerwcu dostępność przepustowości ciągłej w kierunku z Polski do Ukrainy do września 2026 roku. To przestrzeń do wykorzystania w ramach umowy długoterminowej. Taka umowa wymaga właśnie przepustowości ciągłej, a nie przerywanej, która zależy od tego, czy gaz nie płynie akurat w przeciwnym kierunku na mocy rezerwacji przez innego uczestnika rynku. Ponadto 28 sierpnia kończy się procedura Open Season pozwalająca zbadać zainteresowanie rynku ukraińskiego wykorzystaniem przepustowości OGTS-UA na rynku ukraińskim. Może w niej wystartować ukraiński Naftogaz. Co dalej? Polacy nie są jedynymi dostawcami gazu na Ukrainę, którzy mogą podpisać umowę długoterminową. Ukraińcy rozmawiają z azerskim SOCAR o dostawach przez gazociąg transbałkański, co potwierdził minister energetyki tego kraju 18 sierpnia. Wyzwaniem może być bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej. Tłocznia Orłowka, której dotyczy badania przepustowości, była już celem ataku rosyjskiego z powietrza 6 sierpnia. Azerbejdżan zagroził już Rosji, że jeśli jego podmioty staną się celem, ruszy azerska pomoc wojskowa na Ukrainie w postaci produkcji amunicji klasy NATO. W grę wchodzi także przekazanie myśliwców MiG. To nie jedyne pole do współpracy Ukrainy i Polski. Około 75% istniejących pól wydobywczych jest wyczerpanych w 80%, ostrzega Serhii Makogon w odniesieniu do wydobycia na Ukrainie. Tymczasem Orlen poprzez przejęte PGNiG posiada od 2021 roku koncesję na poszukiwanie i wydobycie gazu, posiadając 85% akcji spółki Karpat-Gaz Wydobywania. Co ciekawe, współpraca gazowa może być elementem układu surowcowego zawartego przez USA i Ukrainę. Lwia część gazu dostarczanego przez Polskę może pochodzić z USA. Polacy rozważają dostawienie drugiego pływającego gazoportu FSRU-2 w celu rozwoju dostaw do Europy Środkowo-Wschodniej we współpracy z USA. To szansa na połączenie celów politycznych i ekonomicznych na Ukrainie. Czas na pozostałe wieści na początek z Polski.
Prezydent nie podpisał ustawy wiatrakowej z zapisami o mrożeniu cen energii. Zapowiedział złożenie własnego projektu z analogicznymi zapisami o cenie maksymalnej energii, ale bez takich o wiatrakach. Minister energii uznał ten ruch za uderzenie w bezpieczeństwo energetyczne. Trwa gra o technologię SMR. Z dużą dozą odpowiedzialności mogę powiedzieć, że dotrzymamy oczekiwania premiera, że decyzja w tej sprawie będzie do końca tego lata, powiedział prezes Orlenu o współpracy z Syntosem przy małych reaktorach. Przyznał, że przedmiotem negocjacji jest transfer technologii i finanse. Były prezes Daniel Obajtek uznał, że zostały zmarnowane 2 lata w sprawie SMR. Paliwociągi NATO w toku. Rozmowy się toczą. Nie ma jeszcze konkluzji, o których moglibyśmy powiedzieć, powiedział prezes Orlenu pytany przez Energy Drink o postępy negocjacji na temat przyłączenia Polski do systemu rurociągów NATO. Zapewniłyby bezpieczeństwo dostaw paliw wschodniej flanki w razie zniszczenia polskich rafinerii. Teraz wieści z Europy. Zatrzymanie w sprawie sabotażu rur Putina. Ukrainiec podejrzewany przez prokuraturę Niemiec o koordynację sabotażu Nord Stream 1 i 2 został według Sky News zatrzymany we Włoszech w miejscowości Rimini. Wiadomo jedynie, że nazywa się Serhii K. Gazociągi Nord Stream 1 i 2 są objęte sankcjami Unii Europejskiej, ale zniszczenia spowodowane sabotażem nie uszkodziły jednej z nitek Nord Stream 2. Niemcy dalej unikają derusyfikacji. Według źródeł Reutersa zarząd powierniczy w rafinerii Schwedt w Niemczech zostanie przedłużony po raz kolejny we wrześniu. Rosneft ma tam 54% akcji, ale działa pod kontrolą regulatora. Polska domagała się usunięcia wpływów rosyjskich. Schwedt dostarcza paliwa także na rynek polski. Jest porozumienie USA-Unia. Cła amerykańskie na dobra z Europy mają wynosić maksymalnie 15% z wyłączeniami dla kluczowych sektorów. Punkt o współpracy energetycznej zawiera zobowiązanie dostaw gazu, ropy i produktów sektora jądrowego warte $750 miliardów do 2028 roku. Jeszcze wieści ze świata. Turecka zadyszka. Elektrownia jądrowa Akkuyu, budowana przez rosyjski Rosatom w Turcji, może zostać uruchomiona z opóźnieniem do 4 miesięcy, ale prezes Aleksiej Likaczew przekonuje, że dotrzyma terminu do końca 2026 roku. Pierwotnie miała ruszyć w 2025 roku, ale Siemens wycofał się ze współpracy po inwazji Rosji na Ukrainie. Kryzys paliwowy w Rosji. Zakaz eksportu benzyny nie działa. Ceny paliw w hurcie notują kolejne rekordy. AI-95 kosztuje już 82 tysiące rubli za tonę w hurcie, AI-92 przebiła po raz pierwszy w historii 72 tysiące. Powód to dronopad Ukrainy niszczący rafinerie i sankcje utrudniające dostęp do sprzętu do napraw. Ostatnie trafienie nastąpiło 21 sierpnia w rafinerii Unecza w Rosji. Koreański zwrot. Według Financial Times spółki jądrowe z USA i Korei Południowej mogą stworzyć joint venture do wspólnych projektów w Europie oraz Ameryce. Przedstawiciele KHNP będą o tym rozmawiać z Westinghouse w sobotę. Warszawa rozważała udział KHNP w projekcie elektrowni w Koninie, ale nie podjęła decyzji. Ostatnio prezes tej spółki mówił, że wycofał się z Polski, a więcej na blogu. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, a jeszcze w ten weekend Energy Week, czyli moje podsumowanie z komentarzem. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.